Rząd wziął sobie do serca sugestie programu w telegraficznym skrócie i otwiera hotele. Warunkowo oczywiście. Grać w tenisa w zimie na świeżym powietrzu? Czemu nie? Opozycja daje daje ciała. Oferta rządu dla kobiet? Pokoje do wypłakania się. Zakaz rozwodów, mówi Ordo Iuris. Mateusz Morawiecki na tablicy w kościele. O tym m.in. powiemy w tym wydaniu programu w telegraficznym skrócie. Niedziela 7 lutego. Maciej Orłoś, zaczynamy. Bardzo dziękujemy rządowi za poluzowanie obostrzeń. Warunkowe poluzowanie, warunkowe. Na 2 tygodnie. Rodzice tak mówią do dziecka. Możesz pójść do kina, ale warunkowo. Pod warunkiem, że wcześniej umyjesz ręce. No ale my trochę przecież jesteśmy jak dzieci rządu, a przede wszystkim dzieci prezesa wszystkich prezesów. Dziękujemy ministrowi sportu, że warunkowo oczywiście otwiera nam niektóre obiekty sportowe. Możemy uprawiać sport. Nie jesteśmy już gorsi od sportowców zawodowych. Wspaniale. Pan wicepremier Piotr Gliński miał zresztą na pewno niesłychaną przyjemność, bo mógł ogłaszać poluzowania zarówno jako minister sportu, jak i minister kultury, bo kina i teatry i sale koncertowe też się oczywiście warunkowo otwierają przy zachowaniu tak zwanego reżimu sanitarnego. I korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować za otwarcie kortów. Super. Żeby nie być gołosłownym, oto fragment tekstu ze strony rządowej gov.pl. Tekstu dotyczącego poluzowania obostrzeń od 12 lutego. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. Wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. No jasne, fantastycznie. Nigdy jeszcze nie grałem w tenisa w zimie na świeżym powietrzu. To będzie nowe doświadczenie. Jeśli mrozy się utrzymają, to już w ogóle genialnie. Będzie można pograć w tenisa zimą na mrozie. A grać na mrozie przypadającym śniegu? Bajka. A grać na zamarzniętym korcie? Szybkie piłki by były. I to ślizganie się podczas biegania, raczej prób biegania. Panie ministrze, zagramy? Jednego seta rekreacyjnie, kulturalnie, kultura przede wszystkim. Sport kształtuje nie tylko ciało, kształtuje także charakter. Mamy świetną okazję. Ja strasznie przepraszam, ale mam jeszcze pytanie o gastronomię. Co z gastronomią? Dlaczego gastronomia jest według szanownego rządu mniej bezpieczna od galerii handlowych czy sklepów wielkoformatowych lub na przykład sklepów z samochodami, jak to określa słynna tabela dotycząca badań przeprowadzonych w USA rok temu, opublikowana w piśmie Nature, na którą powołuje się nasz rząd. Jak mi się podoba to określenie swoją drogą. Sklepy z samochodami. Podobno tam właśnie w sklepach z samochodami najrzadziej zakażamy się koronawirusem. No, zaraz, to jeszcze nie koniec. Coś mnie dziś wzięło na stawianie pytań. Więc bardzo przepraszam, ale mam kolejne. Odpowiedzi można zostawiać w komentarzach lub przekazać mailem. Jak tam, drogi rządzie, sytuacja w szpitalu na Stadionie Narodowym? Podobno to dość kosztowna impreza, ale nie do końca wiadomo, o co chodzi w ogóle, bo pacjentów ciężko chorych ten szpital nie przyjmuje. I kto za to płaci? Pan, pani, społeczeństwo? Tak? Następne pytanie. A kluby fitness? Ja wiem, według profesora Horbana można sobie kupić hantelki i ćwiczyć w parku, ale i tak pytam, co z klubami fitness? To w końcu na jakiej podstawie sanepid kontroluje otwierające się lokale gastronomiczne i wlepia im kary, tudzież Państwowa Inspekcja Handlowa? A tak w ogóle nie prościej było wprowadzić stan wyjątkowy zamiast próbować nas ograniczać rozporządzeniami? Jakie kryteria będą decydowały o wprowadzaniu lub likwidacji obostrzeń po 26 lutego? Czy wrócimy do stref czerwonych i żółtych, czy to se ne vrati? I ostatnie pytanie. O co wam chodzi z tym podatkiem od reklam w mediach? Chcecie wykończyć wolne media, tak? Chcecie, żeby było jak na Węgrzech u towarzysza Orbana. Tak? A nie, przepraszam, to pytanie nie do tej części programu, zadam je później, sorry.
skoro jesteśmy już przy pandemii i działaniach rządu, zwróćmy uwagę na hucznie ogłaszany program tarczy dla przedsiębiorstw. Okazuje się, że nieprawdziwe są informacje o nikłej pomocy rządzących dla przedsiębiorców. To jest szkalowanie i sianie fake newsów. Sporo dużych sieci handlowych otrzymało pomoc publiczną. Na przykład właściciel Biedronki dostał 888 tysięcy złotych. Lidl na swoje 2 spółki 2,5 miliona i 204 tysiące złotych. A Kaufland prawie 2 miliony. Co z tego, że żaden z tych wymienionych sklepów nie był zamknięty od marca zeszłego roku nawet przez jeden dzień, nie licząc oczywiście niedziel i świąt. To im się po prostu należało. Kaufland otrzymał prawie 2 miliony, a właścicielowi zamkniętej od końca października restauracji czy baru proponuje się 5 tysięcy. Czego nie rozumiecie? Ludzie, czego nie rozumiecie? To przecież chyba logiczne, tak? A teraz już czas poświęcić chwilę naszej niezmordowanej, niesamowitej opozycji, która przy tak skutecznym i sprawnym działaniu rządu miała do tej pory bardzo trudne zadanie, no bo co tu krytykować, skoro wszystko działa. No ale niestety, dziennikarze postanowili zapytać polityków Koalicji Obywatelskiej o zdanie w sprawie aborcji. No i cóż, i niby skąd taka koalicja ma wiedzieć, jakie ma stanowisko? Choć największa formacja opozycyjna oficjalnie wsparła ogólnopolski strajk kobiet, to nie da się ukryć, że wsparcie to jest raczej symboliczne i pozostaje w sferze samych deklaracji. Poseł PO Ireneusz Raś przyznał niedawno, że choć rozumie wkurzenie kobiet, to nie popiera postulatu aborcji na życzenie i nie zgadza się z celami strajku kobiet. Z kolei przewodniczący koalicji Michał Szczerba tłumaczy, że partia po prostu potrzebuje jeszcze czasu do namysłu, bo trzeba usiąść, zastanowić się na spokojnie. Musimy z chłopakami ustalić przecież, co my sądzimy i jaki my mamy program w tej sprawie. No, a my, wyborcy, oczekujemy, że PO i przyjaciele będą mieli za nasze pieniądze jakieś spójne stanowisko, że jakieś zdanie będą mieli na jakiś temat. W końcu wybory dopiero w 2023 roku, więc oni się będą ze swoimi poglądami spieszyć. Się poczeka, się zobaczy, a może w międzyczasie przestaną pytać o zdanie? Kto wie? No dobrze, muszę dla jasności wspomnieć, że w sobotę podczas konferencji PO Borys Budka zapowiedział powstanie opozycyjnej koalicji 276. Zaprosił do współpracy Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polskę 2050. Przewodniczący PO wraz z Rafałem Trzaskowskim zapowiedzieli m.in. naprawę sądownictwa czy odpolitycznienie TVP, choćby poprzez likwidację TVP Info. Czyli nie moglibyśmy już oglądać programów z Magdaleną Ogórek lub Jarosławem Jakimowiczem oraz redaktorem Rachoniem. Błagam, ja potrzebuję inspiracji do programu WTS. Ale wróćmy do sobotniej konferencji. Padły ostre słowa. Cóż to czytasz, mości książę? Słowa, 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 że zacytuję Williama Shakespeare'a. Powiedzieć wam, co myślę o opozycji? Już mówię, źle myślę. Jest drętwa, dużo gada, mało robi, jest mdła, niewyrazista, chce naprawiać Polskę po PiS i to chyba wszystko, co wiem o jej programie. A jakaś wizja Polski, jakaś opowieść o Polsce, a może gabinet cieni, a może cokolwiek? Jest takie powiedzenie dotyczące piłkarzy, że gryzą trawę, czyli robią wszystko, żeby wygrać za wszelką cenę, dają z siebie wszystko. Jedyny, który gryzie trawę, to mówię to całkiem serio, bez odrobiny tak zwanej szydery. Szymon Hołownia. Panie Szymonie, tylko jedna rzecz. Wiem, że jestem nudny, ale trudno. Niech pan zmieni 2050 na 2030. Wie pan, ile ja będę miał lat w 2050 roku? No dobra, krakowskim targiem 2040. Z góry dziękuję. Zostawmy opozycję, zmieńmy temat. Zaraz. Bo jak znam życie, to w komentarzach pojawi się krytyka, że mamy jeszcze Konfederację, a ja udaję, że jej nie ma. I słusznie. Z Konfederacją to jest tak,
że w wielu sprawach kompletnie się z nimi nie zgadzam. Ale jak ostro i merytorycznie krytykują PiS i rząd, a robią to regularnie, to aż się miło robi. I jak słyszę, że jeden z posłów Konfederacji pojechał na Podhale, by działając w imieniu gnębionych przez kontrolę przedsiębiorców skontrolować sanepid, to kiwam głową z uznaniem. Kropka. Teraz niesamowite rozwiązanie dla kobiet zaproponowane przez nasze ulubione Ministerstwo Sprawiedliwości. Agnieszka Borowska, rzeczniczka tego resortu, przedstawiła, co rząd może zaoferować kobietom w ciąży z ryzykiem wad letalnych. Jako jeden z głównych filarów pomocy wymieniła zapewnienie osobnego pokoju do wypłakania się. Prawdopodobnie w takim pokoju do wypłakania się mogliby się także wypłakiwać przedstawiciele rodziny płaczącej kobiety, którzy wypłakiwaliby się razem z nią. Cudowne rozwiązanie, naprawdę, cudowne rozwiązanie. Ręce opadają i płakać się chce. Magazyn Polonia Christiana grzmi na okładce, aby zakazać rozwodów. Niespodzianką może być fakt, że, uwaga, to będzie mocne, że czasopismo to współpracuje z Ordo Iuris. Gdyby ktoś miał ochotę, może w najnowszym wydaniu czasopisma zapoznać się z obecnymi trendami rozwodowymi w artykułach takich jak Rozwiedziony świat, Przemysł rozwodowy, Krótka historia rozwodów, Telepromocja rozwodów czy tekst pod tytułem Rozwód gorszy niż śmierć rodziców. Katolicy działacze zorganizowali również spotkanie w Krakowie poświęcone zakazowi rozwodów, podczas którego zastanawiali się, czy zakaz rozwodów to pomysł dobry, czy może wybitny. Zdania są podzielone. Boże, ja dziś nie mówiłem jeszcze o TVP. Oprócz wzmianki przy omawianiu planów opozycji, ale to się nie liczy. Tak nie może być. Wiem jednak z dobrze poinformowanych źródeł, że Antek coś przyszykował i godnie to moje zaniedbanie, okropne zaniedbanie w części muzycznej nadrobi. Witam. Witam. Dziś w dziale muzycznym wyjątkowa okazja, aby zajrzeć władzy w serce. Zajrzeć w głąb tych niekiedy naprawdę niezwykle interesujących i pięknych osób, bo czasem wystarczy poświęcić dosłownie kilka chwil, by w gównie dostrzec złoto. Przed Państwem wyjątkowy człowiek w dość wyjątkowej piosence, nawet jak na siebie. Będę brał cię, gdzie? W aucie. Mnie? Cię. Aha. Będę brał cię, gdzie? W aucie. Mnie? Cię. Aha. Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. I teraz wracamy do podatku od reklam. O co wam kurwa chodzi z tym podatkiem od reklam w mediach? Chcecie wykończyć wolne media, tak? Chcecie, żeby było jak na Węgrzech u towarzysza Orbana? 35% kwoty uzyskanej z podatku reklamowego ma trafić do nowego podmiotu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Będzie podlegał ministrowi kultury. Będzie wspierać finansowo działania, które mają na celu m.in. podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu, wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii w zakresie polskiego dziedzictwa narodowego i sportu, wspieranie zwiększania udziału polskich treści w obszarze mediów. Niestety wśród celów powołanego funduszu nie znalazłem czegoś takiego jak na przykład przeciwdziałanie tępej propagandzie w mediach publicznych, czy powiedzmy promowanie rzetelnego dziennikarstwa i uczciwego traktowania odbiorców przez nadawców publicznych. Dziwne. Na zakończenie ciekawostka z Polski. No, przyznaję, umknęło mi. Ta informacja powinna była się znaleźć w programie kilka miesięcy temu, no ale trudno, lepiej późno niż wcale. A warto. Otóż, w tym kościele w Łebczu pod wezwaniem świętego Marcina w niedzielę dnia 16 sierpnia 2020 roku uczestniczył we mszy świętej o godzinie 12
pan premier Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, był też gościem na plebanii. Łebcz Anno Domini 2020. Tablicę z takim tekstem umieścił w kościele ksiądz proboszcz. I od razu proszę księdza kilka uwag. Lepiej by brzmiało zamiast premier Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, najjaśniejszy premier Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. No brzmi godniej, tak jakby dostojniej. No i zabrakło informacji o wspólnym posiłku na plebanii i może jeszcze jak pan premier był ubrany i czy przystąpił do komunii i ile dał na tacę. I to na Pomorzu takie rzeczy. Koniec świata. A na razie mamy koniec tego wydania programu w telegraficznym skrócie. Widzimy się za kilka dni. Dziękuję za suby. Dziękuję patronom. Dziękuję wam wszystkim. Goodbye, au revoir, ciao. Do widzenia.